Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Świat po Fedzie. Co się zmieniło? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Świat po Fedzie. Co się zmieniło? Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu dla świata była decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Poznaliśmy ją wczoraj wieczorem. Rynki oczywiście zareagowały, ponieważ rynek został zaskoczony nowymi informacjami i to dostosowanie do tej komunikacji Fedu jest teraz tym, czym rynek będzie się zajmował w końcówce września. Świat po Fedzie. Co się zmieniło? Warto zwrócić uwagę, że stopy procentowe pozostały na niezmienionych poziomach, dlatego rynek koncentrował się na przesłaniu, na komunikacie, na wszystkich informacjach, które były zawarte w tych dokumentach, które zostały przedstawione przez Fed oraz na słowach prezesa Powella, które 30 minut po decyzji w sprawie stóp procentowych zaczęły trafiać do inwestorów na całym świecie. Najważniejszym przesłaniem, które wczoraj Fed przedstawił światu, było to, że spodziewa się, że na koniec przyszłego roku stopy procentowe będą jednak na poziomie 5,1 i we wcześniejszych założeniach miało być to zakwalifikowane jako bardzo jastrzębie nastawienie Fedu. No i tak to zostało właśnie odebrane. Rynek sprawił, że oddaliła się perspektywa pierwszej obniżki stóp procentowych. Przed Fedem rynek zakładał, że w lipcu 2024 roku będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, natomiast teraz po Fedzie, po tych wszystkich informacjach, rynek zakłada, że dopiero we wrześniu, dopiero za rok 2024 będzie pierwsza obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Wydźwięk komunikatu, wszystkie informacje, które wczoraj się pojawiły, mają wydźwięk wyjątkowo jastrzębi. I Fed ewidentnie postawił na to, że te przesłanie ma być właśnie w kierunku tego, że stopy procentowe będą jednak na poziomach wyższych niż wcześniej zakładano. Warto być tego świadomym. To przesunięcie w oczekiwaniach widać na tych kropkach, które zwykle Fed nam publikuje. Natomiast najważniejsza reakcja na rynkach finansowych była ta, która dotyczyła wyceny rynkowych stóp procentowych, czyli reakcji rentowności amerykańskich obligacji. No jak widzimy tutaj na podstawie szybkiej ankiety Bloomberga w tych godzinach po decyzji Fedu okazuje się, że inwestorzy spodziewają się dalszego wzrostu bliższej części krzywej dochodowości, no i spodziewają się jednak, że Fed spróbuje jeszcze podwyższyć stopy procentowe i to jest konsensus rynkowy na chwilę obecną. Natomiast kiedy zobaczymy statystykę, co się działo przed decyzją Fedu na rentownościach amerykańskich obligacji 10-letnich i na tydzień po Fedzie, to widzimy, że raczej przeważa nastawienie na to, że będą dalsze wzrosty rentowności amerykańskich obligacji. No ale pytanie jest takie, czy ten wzrost, który w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach był obserwowany, nie zdyskontował właśnie takiej sytuacji, ale będziemy do tego oczywiście wracać. Rynek zaczyna zwracać także szczególnie dużą uwagę na tak zwane rzeczywiste, realne stopy procentowe. Natomiast podział tutaj wśród inwestorów jest dość znaczny. Zdecydowana mniejszość uważa, że kluczowe są te dane dotyczące realnej stopy procentowej ex ante, czyli w przód, względem oczekiwań inflacyjnych. Natomiast większość koncentruje się na moim zdaniem błędnej analizie realnych stóp procentowych, bazującej na analizie ex post, czyli do stóp procentowych, które dadzą wynik dopiero za rok, odejmują stopy procentowe, odejmują poziom inflacji, który jest teraz publikowany, który dotyczy historii, dotyczy tego, co było 12 miesięcy temu. Dlatego też ta rozbieżność dotycząca rzeczywistych stóp procentowych jest teraz taka kluczowa, ponieważ opieranie się na oczekiwaniach, na prognozach jest obarczone dużym prawdopodobieństwem błędu. Dlatego też rynki finansowe reagują zmiennie w oczekiwaniu, w zależności
w zależności od tego, co się dzieje na rynkach finansowych, na tych najważniejszych komponentach i składnikach, które pozwalają nam ocenić tempo inflacji w następnych miesiącach i za rok. Natomiast widać tutaj ewidentnie, jak bardzo rynek spodziewa się wpływu realnych stóp procentowych na przyszłe wydarzenia w gospodarce i na decyzje Fedu. No i teraz już bezpośrednio, jakie są zmiany w oczekiwaniach co do przyszłych stóp procentowych, czyli implikowana stopa procentowa. Widzimy, że te oczekiwania wzrosły o kilka punktów bazowych do 14,5 punkta bazowego w swoim piku, co oznacza, że rynek wycenia, że jest jeszcze 58% prawdopodobieństwa następnej podwyżki o 25 punktów bazowych, czyli tak generalnie nie zostały przesunięte w górę mocno oczekiwania co do dalszej podwyżki stóp procentowych, tylko o kilka punktów bazowych te oczekiwania wzrosły, czyli to jest kosmetyczne, śladowa zmiana tych oczekiwań. Natomiast to, że mają być one utrzymane dłużej, jest dla rynku powodem do tego, żeby te informacje z Fedu interpretować bardzo jastrzębio. No i oczywiście rynki finansowe będą musiały dzisiaj, jutro, w końcówce tego miesiąca to dyskontować i jako, że przesłanie jest bardzo jastrzębie, więc rynek ryzyka powinien na to wyraźnie reagować. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na tą ankietę dotyczącą tego, co inwestorzy spodziewają się na stopach procentowych, że one mają te rynkowe stopy procentowe ruszyć dalej w górę. Wczoraj udało się już ewidentnie pokonać maksima rentowności z 2022 roku. No i rentowności ruszyły w kierunku 4,5% na tych papierach 10-letnich, więc prawdopodobnie tendencja wzrostowa będzie utrzymana i że rozpoczynamy kolejną fazę tendencji wzrostowej na amerykańskich obligacjach. Reakcją amerykańskiego dolara jest umocnienie, jednak warto zwrócić uwagę, że jesteśmy cały czas bardzo blisko kluczowych poziomów wsparcia w ujęciu średnioterminowym, czyli dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Dlatego też ta dzisiejsza sesja może być także niezwykle interesująca, przynieść nam dużą zmienność z powodu tego, że nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia wybicia dołem z tej formacji, chociaż jest większe prawdopodobieństwo, że tak się stanie niż mniejsze. Natomiast warto także pamiętać o tym, że sesja po Fedzie również przynosi nam dużą aktywność i zmienność. Inwestorzy ostatecznie trawią wszystkie informacje, podejmują wnioski, stąd też ta dzisiejsza sesja moim zdaniem również będzie przebiegała pod znakiem dużej zmienności, aktywności i rynek będzie decydować o losach wielu klas aktywów na przestrzeni następnych dni i tygodni, więc warto być przygotowanym na różne warianty. Natomiast warto pamiętać, że euro-dolar jeszcze ostatecznie nie pokonał swoich wsparć, więc jeszcze wszystko jest możliwe. Natomiast przypominam tą statystykę, która była wczoraj, te ankiety, wyniki badań Bloomberga, który zrobił ankietę i zadawał pytanie, co się stanie z indeksami giełdowymi, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji zbliżą się do poziomu 4,5%. 75% inwestorów spodziewało się spadków indeksów giełdowych i faktycznie tak się to dzieje. Wzrost w okolice 4,5% na rentowności miało przynieść spadek indeksu giełdowego Standard & Poor o około 10%, niecałe 10%. To by sygnalizowało, że jest potencjał do ruchu nawet w okolice 4000 punktów na indeksie Standard & Poor. Czy tak będzie? Będziemy właśnie to obserwować, natomiast pierwsza reakcja wygląda na to, że dyskontowała taki rozwój wypadków i takie prawdopodobieństwo. Natomiast spadki indeksów giełdowych w Japonii potwierdzają negatywny nastrój, więc prawdopodobnie w Europie także indeks DAX, najważniejszy dla kontynentalnej Europy indeks giełdowy, spróbuje znowu zaatakować swoje wsparcia widoczne na wykresie. To jest półroczne wsparcie, którego ciężko było pokonać i jeżeli indeks DAX nie utrzyma tego wsparcia, to prawdopodobnie ukształtowana formacja szczytowa pozwoli na jakiś dynamiczny ruch poniżej, ze względu na to, że prawdopodobnie jest ogromnie duża ilość zleceń obronnych typu stop pod wsparciem i ich uruchomienie lawinowo uruchomić te zlecenia, doprowadzając do mocnych impulsów spadkowych, ponieważ
pochodną tego, co się może wydarzyć na DAX-ie. Powinny być także podobne spadki na różnych innych giełdach w Europie. Świat po Fedzie, co się zmieniło? Ewidentnie widać w tym wypadku wpływ wzrostu rynkowych stóp procentowych i oczekiwania, że jastrzębia polityka monetarna będzie utrzymana na rynek ryzyka, na wyceny spółek giełdowych. Dzisiaj poznamy kilka ciekawych danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych. Najciekawsze będą te joblessy, które poznamy o 14:30, wskaźnik Fed Philadelphia, to są dane za wrzesień, dlatego ich waga rośnie, wskaźnik wyprzedzający koniunkturę Lay Index o godzinie 16, dane także mają duże znaczenie, natomiast dla świata także będzie ciekawa decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i rynek spodziewa się 25 punktów bazowych podwyżek, decyzja o godzinie 13. Pytanie jest, czy funt brytyjski na to zareaguje, ale moim zdaniem już ta decyzja jest w cenach. Na rynku złota nie udało się pokonać tej kilkumiesięcznej linii trendu spadkowego. Rynek walczy bardzo dzielnie o ten poziom, natomiast zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności burzą, zmniejszają szanse na to, że takie wyjście będzie miało miejsce. No i będziemy dzisiaj obserwować, czy rynek miedzi potwierdzi to, co się dzieje teraz na rynku ryzyka, ponieważ jeżeli miedź wróci do tendencji spadkowej, zaczną być przebijane najbliższe wsparcia widoczne na wykresie, to ten surowiec będzie potwierdzał scenariusze spadkowe. Natomiast to, co moim zdaniem może oddalić wizję spadków zarysowaną jako scenariusz bazowy w tym komentarzu, to zachowanie ropy naftowej, ponieważ ropa naftowa, jak główny wyznacznik tendencji inflacyjnych, jeżeli wróciłaby do spadków, jeżeli tendencja ku korekcie na rynku ropy naftowej miałaby miejsce, to może zaburzyć ten obraz jastrzębiego podejścia inwestorów do słów prezesa Powella i do decyzji Fedu, ponieważ oczekiwania inflacyjne zaczęłyby się znowu zmniejszać. Dlatego też największym zagrożeniem dla świata po Fedzie, dla tego jastrzębiego podejścia i dyskontowania tego faktu przez różne klasy aktywów, jest ropa naftowa. Jeżeli będziemy obserwować spadki, dalsze odbicie od górnego ograniczenia tego kanału wzrostowego widocznego na wykresie, to zamiast spadków indeksów giełdowych możemy mieć nawrót do tendencji wzrostowej. Dlatego też radzę bardzo czujnie obserwować rynek ropy naftowej podczas dzisiejszego dnia, ponieważ dynamiczne spadki ropy naftowej mogą zanegować ten prospadkowy dla ryzyka świat po Fedzie, który wyłania się z obrazu tych informacji, które wczoraj poznaliśmy po godzinie 20. Ropa naftowa dzisiaj może być naprawdę kluczowa. No i świat po Fedzie, ten negatywny wydźwięk dla ryzyka nie jest potwierdzany przez Bitcoina, ponieważ nie widać tutaj spadków, a Bitcoin, jeżeli wróciłby do tendencji spadkowej, wspierałby te scenariusze negatywne dla ryzyka, ale na chwilę obecną tak się nie dzieje. I na koniec polskie aktywa. Rynek złotego jest pod wpływem tych interwencji już dwóch, które w ostatnim czasie na rynku się pojawiły, dwóch interwencji słownych. Jesteśmy w okolicach wsparcia, w okolicach, na których znajdujemy się już od tygodnia. Pytanie jest teraz takie, czy zachowanie euro-dolara, który spada, który teoretycznie powinien dać presję na rzecz pozbywania się polskiego złotego, czy ten wpływ się pojawi, czy też nie. Para euro do złotego i dolar do złotego ładnie broni tych swoich poziomów oporu. Naprawdę pytanie jest o odzwierciedlenie tendencji na amerykańskim dolarze na rynku złotego jest uzasadnione. Polskie obligacje teoretycznie powinny iść w górę na podstawie tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach 10-letnich. Natomiast tutaj inwestorzy są podzieleni, ponieważ widzą cały czas perspektywę obniżek stóp procentowych, a to sprzyja temu, żeby tendencje spadkowe rentowności obligacji były obserwowane. Dlatego też prawdopodobnie aż do wyborów tutaj nic nie wydarzy się na polskich obligacjach, chociaż rynek cały czas zakłada, że za 2 tygodnie będzie kolejna obniżka stóp procentowych w naszym kraju. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznamy ostatnie twarde dane makro za sierpień. Będzie to sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji. Będziemy mieć wydatki budowlano
montażowe. Jeżeli rynek dostanie komplet tych danych, będzie mógł je dyskontować i zobaczymy, jaka jest faktyczna siła albo słabość polskiej gospodarki. A giełda papierów wartościowych, widzimy, że wakacje kredytowe 2024 nie miały negatywnego wpływu na giełdy, na wyceny spółek giełdowych, raczej mają już pozytywny, więc te negatywne informacje są już w cenach. Pytanie jest takie, czy giełda papierów wartościowych obroni się przed spadkami. Luka spadkowa, czyli niższe otwarcie na futures, na indeks WIG20 powinno wystąpić takie zachowanie, ale co dalej? Nie jestem pewny, czy giełda papierów wartościowych naprawdę zaczęłaby to dyskontować w sposób negatywny. No i pytanie jest takie, jak bardzo rynek cofnie się po tych informacjach. Jeżeli się okaże, że popyt na ryzyko wykorzystuje ten lokalny spadek do kupowania, no to będzie to wyjątkowo silne zaproszenie do tego, żeby taki scenariusz jak podczas wczorajszej sesji się powtórzył, żeby giełda papierów wartościowych znowu ruszyła do góry, żeby zaatakować poziom 2000 punktów. Ten poziom jest teraz newralgiczny i kluczowy, a gdyby się okazało, że jest on pokonywany, otworzy się perspektywa do ładnej, kolejnej fali hossy na giełdzie papierów wartościowych. Być może nie jest to scenariusz na dzisiejszy dzień, ale warto pamiętać o tym, jakie jest duże znaczenie teraz tego oporu 1975, zwłaszcza poziomu psychologicznego 2000 punktów. Świat po Fedzie, co się zmieniło? Jastrzębie nastawienie i takie nastawienie na dalszy wzrost stóp procentowych, jastrzębi ton Fedu będzie dzisiaj konfrontowany z zachowaniem ropy naftowej. I jestem ciekawy, co będzie miało silniejszy wpływ na rynki finansowe. Na chwilę obecną nastrój jest raczej prospadkowy na rynku ryzyka, ale wszystko się może zmienić, jeżeli doszłoby do jakiegoś tąpnięcia, dalszych spadków ceny ropy naftowej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, czołem, cześć.